Halo, halo, witajcie w kolejnym przyjemnym jak zbieg po długim podbiegu odcinku podcastu Do Startu Luźni w Kroku, w którym zajmiemy się już mniej przyjemnym tematem, a mianowicie na nasz konwersacyjny stół podcastowy wrzucimy kontuzję biegaczy. Moim, czyli ultra dzika gościem jest magik od kontuzji, właśnie Adam Satława. Cześć Adamie. Witaj serdecznie. Adam to aktywny biegacz, fizjoterapeuta po AWF-ie Katowice, ratownik medyczny i mistrz stawiania na nogi. Jak wierzyć opiniom z internetu, Adam to skarbnica wiedzy, empatii i doświadczenia. Bez pudła rozpoznaje problem i znajduje dla niego rozwiązanie. Ja jestem sam najlepszym przykładem tego, jakie możliwości Adam posiada, bo wielokrotnie ratował mnie zazwyczaj na 2 dni przed zawodami z różnych opresji. Trochę to bolało, ale warto było, bo zazwyczaj zawody się odbyły. Adam, jak to się mówi wśród nas biegaczy, kontuzję albo ktoś miał, albo ktoś ma, albo ktoś będzie miał. Czy to prawda? Chciałoby się powiedzieć, że nie, no ale trochę tak. Prawda tam jest inna. No więc no tak to jest. Z reguły większość biegaczy bądź osób aktywnie uprawiających jakąkolwiek dyscyplinę sportu, powiedzmy bardziej troszkę niż amatorsko, no boryka się z jakimiś kontuzjami, ma pewne dolegliwości, większe bądź mniejsze. Ale raczej bym tutaj upatrywał tych problemów nie do końca związanych z samą aktywnością też, natomiast z rzeczami, które są też poza tymi naszymi aktywnościami, które też mają bardzo duży wpływ, a bardzo często ich po prostu z tym nie łączymy, nie wiążemy. Podejrzewam, że właśnie będzie to między innymi tryb, nie wiem, siedzenia, tryb pracy, tryb odpoczynku, jakość snu i innych wykonywanych aktywności na co dzień w domu, ale oczywiście do tego za chwilkę dojdziemy. Kontuzja biegacza, co to właściwie jest? Co to jest kontuzja? Kontuzja, nie wiem, skąd się bierze? No więc kontuzja, to co przed chwilą powiedziałeś, tak naprawdę kontuzja to jest składowa i wypadowa wielu rzeczy, które dzieje się w naszym organizmie. To nie jest tak, że jak idziemy i skręcimy kostkę, to jest bezpośrednia przyczyna tego, że nie boli kostka. Oczywiście samo zdarzenie było czynnikiem, który wywołał ten uraz i zdarzenie, natomiast to, że nasze ciało na tym treningu, podczas tego biegu doznało urazu, jest jakby, jak mówiłem, konsekwencją wszystkiego, co robimy. Czyli tak naprawdę jak jesteśmy przygotowani w tym dniu do tego biegu, czy jesteśmy odpowiednio zregenerowani, jakie poprzednie dni, jak generalnie w jakiej kondycji dzisiaj moje ciało jest w stanie przenieść obciążenia, którym go zaraz obciążę. No, a jeżeli przekroczymy pewne swoje możliwości, to ciało mówi: o nie, oczywiście koleżko, tak, o nie, koleżko, ja ci zaraz pokażę. Tak. I powiedz mi, jakie najczęstsze kontuzje możesz wymienić? Nie wiem, słyszy się o shinspicach, o achillesach, takie najfajniejsze nazwy może, które ładnie brzmią, tak. ale właśnie do ciebie trafiają różni ludzie, ale też taśmy, właśnie bardzo dużo sportowców, bardzo dużo biegaczy, bo też sam jesteś biegaczem. I z czym najczęściej przychodzą? No więc tak naprawdę to są określenia świadczące o tym, że doszło do właśnie przekroczenia wytrzymałości pewnych tkanek. I najczęściej osoby, które przychodzą z tymi przeciążeniami, manifestują to właśnie, jak biegnę i tak dalej. I wiążą jakby bezpośrednio to z tym, że to było przyczyną tego. Natomiast bardzo często to, co się dzieje w czasie biegu, wcale nie oznacza, że tam była jego bezpośrednia przyczyna. Bardzo często bieganie jest tylko sytuacją, w której organizm nam manifestuje, że mamy z jakąś częścią ciała problem. Czy to będzie właśnie mięsień piszczelowy przedni, czy będzie to taśma biodrowo-piszczelowa, czy będzie to problem Achillesa, czy też mięśni łydki. To już tak naprawdę wszystko zależy od innych czynników, nie tylko samego biegu, ale innych, które pacjent ma na co dzień. Właśnie też tryb pracy, o czym wspomniałeś, ilość regeneracji, jeśli w ogóle takowa istnieje, bo niestety zapominamy bardzo często, że ta regeneracja jest nieodzownym elementem tak naprawdę treningu. Jak często, pamiętam byłem na takim szkoleniu w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich i tam jeden prowadzący powiedział: dobra, czy są tu osoby, które uprawiają, powiedzmy, aktywnie, bardzo regularnie jakiś sport? No to pan powiedział, że ponad połowa sali się zgłosiła, że tak. Czy pamięta swój trening? I oczywiście znów ta połowa
jak najbardziej pamiętała, że dziś na przykład to do wykonania to. Natomiast kiedy zadał pytanie, kiedy ostatnio była regeneracja, to się okazało, że to chyba już nikt nie podniósł ręki. Jak się okazało, tą regenerację bardzo często nawet mniej bądź bardziej świadome osoby też gdzieś tam pomijamy, zapominając o tym, że brak treningu to nie jest regeneracja. Brak treningu to jest brak obciążenia, a regeneracja to jest troszeczkę inna, to jest termin zarezerwowany na cokolwiek, troszkę inne rzeczy niż to, co my bardzo często myślimy i tej regeneracji na ogół u właśnie sportowców, amatorów brakuje, bo zapominamy też trochę o tym, że my jako sportowcy amatorzy nieraz wykonujemy treningi bardzo mocne, bardzo bym powiedział zarezerwowane nieraz dla profesjonalistów. Podczas gdy my po treningu nie idziemy na spa, nie idziemy na odnowę biologiczną, nie idziemy się wyspać, tylko wręcz odwrotnie, wracamy do domu, śpieszymy się ze wszystkim, bo za chwilkę mamy 8-10 godzin pracy, rodzina, inne obowiązki na głowie, które no właśnie. No dokładnie Adam, no to wiesz, to wynika pewnie z tego, to każdy z nas z tego doświadcza, że no niestety żyjemy w takim świecie, że czasu zawsze jest za mało, zawsze mamy za dużo pracy, zawsze mamy obowiązki rodzinne z dziećmi i tak dalej, więc my biegacze, którzy chcemy jak najwięcej tej naszej pasji i temu uzależnieniu, bo o tym żeśmy rozmawiali też na innym podcaście, nam się tak po prostu chce bardzo biegać, że po prostu wykroić ten czas na samo bieganie, że jest ciężko, więc jeżeli ja wykrajam po prostu godzinę czy półtorej na bieganie, gdzie ja tam się będę rozgrzewał, gdzie ja będę jakiś trening robił, gdzie ja, wiadomo, nie? Więc to jest na pewno, wiesz, taki bardziej jeden z powodów, dlaczego właśnie też zapominamy o pewnych tam rzeczach, które by nam zapobiegały kontuzji. O tym zapobieganiu jeszcze za chwilę o tym porozmawiamy jeszcze, jakie są sposoby, jak to minimalizować. Ale nie odpowiedziałeś mi na pytanie, bo pytanie brzmiało, jakie najczęściej kontuzje się pojawiają u biegaczy? Jakie u Ciebie, ewentualnie ogólnie u biegaczy, które po prostu, wiesz, jak pójdziemy do Ciebie i Ty powiesz, nie wiem, masz Achillesa zepsutego i my wtedy, ja nawet tak kiedyś miałem, pamiętam, że przyszedłem do Ciebie i mówię, Adam, na pewno ma Achillesa, internet mi powiedział, że mam Achillesa i ja na pewno już nie będę biegał przez całe życie. A Ty powiedziałeś, weź, wbiłeś parę igieł, tada, pobiegałem. Tak. Jakie kontuzje najczęściej się u biegaczy pojawiają? Czego się mamy wystrzegać? To nie jest tak, czego się mamy wystrzegać, bo tak zarówno jakby sam shin split, czy napięcie taśmy, czy problem Achillesa dotyczy jakby tego samego mechanizmu przeciążeniowo. Dana tkanka, dany mięsień nie daje, że tak powiem, daje sygnał, że dalsze jego próby obciążenia dojdzie do rzeczywiście już wtedy mechanizmu uszkodzenia tkanki, bo pamiętajmy o tym, że ból nie zawsze jest od razu objawem uszkodzenia czegokolwiek. Natomiast wracając do najczęstszych kontuzji, no to rzeczywiście ten shin split, zwłaszcza u osób początkujących, które zaczynają biegać, które jeszcze, że tak powiem, lądują bardzo często napięte i zadzierają mocno palce do góry. I w skrócie, jak będziesz wymieniał, gdzie to boli wtedy? Piszczel. Przednia część piszczelu. Notujcie sobie w notatniku. Boli piszczel, shin split. Jedziemy dalej. To nie będziecie musieli chodzić do Adama, tylko sami się zdiagnozujecie. Tak. Achilles. Achilles, no to wiadomo, Achilles jest to zakończenie mięśni łydki, więc jeśli boli Achilles, to raczej coś dzieje się niedobrego w przeciążeniu którejś z mięśni łydki i tam można by upatrywać gdzieś tam problemu. Natomiast bardzo często znowu, idąc tym, o czym właśnie mówiłeś przed chwilą, problem łydki może się wiązać z napięciem albo z jakimś innym przeciążeniem związanym zdecydowanie wyżej. No i tu znowu na przykład kłania się napięcie taśmy biodrowo-piszczelowej, która tak naprawdę swoje źródło ma w okolicy biodra, a objaw może być właśnie w okolicy łydki. No i wtedy działanie na samą łydkę może nie do końca okazać się skuteczne. No więc to są najczęstsze jakby takie przeciążenia biegaczy, bo po prostu tych mięśni i tych tkanek używamy najwięcej i najbardziej u nas w czasie tego biegania ulegają obciążeniom i tak to właśnie jest. Czyli raczej dolne kończyny, tak? Czy też zdarzają się u biegaczy, nie wiem, jakieś częste kontuzje, nie wiem, górnych partii ciała, wiesz, wiadomo, kręgosłup może też, nie? Bo też gdzieś tam dostaje w kości, zwłaszcza jak jest to jakieś tam dłuższe bieganie, długodystansowe. Tak, oczywiście, wiadomo, biegamy nogami, aczkolwiek to nie jest tak, że problem nogi to jest problem nogi. Pamiętajmy o tym, że tam, gdzie jest ból, tam, gdzie jest w naszej opinii
występowanie objawu wcale nie może albo nie musi być związane, że tam jest jego problem. Oczywiście tak często się zdarza, ale bardzo często przyczyna dolegliwości jest oddalona nieraz w całkiem innej części naszego ciała niż nam się wydaje, a konsekwencje napięć na przykład, co niestety obecnie jest chyba taką, bym może nie powiedział, że plagą, ale dość często się to zdarza u osób biegających, no jest to napięcia wynikające z odcinka lędźwiowego kręgosłupa. No niestety tryb pracy, siedzenie i gdzieś tam duża ilość pozycji takiej nie do końca zalecanej wpływa na to, że te dolegliwości u osób biegających mogą objąć barki, łopatki, bym wręcz powiedział. Bardzo często jest tak, że pacjent, który biegnie, mówi, że zaczyna mnie coś kuć pod łopatką, ale później mi to przechodzi. No i to nie jest problem wtedy łopatki, tylko jest to problem gdzieś związany raczej niżej, a gdzieś tam może rzutować w okolice łopatki. No więc rzeczywiście to nie tylko nogi. Ale tak, można się bardzo zdziwić, tak. Idąc do fizjoterapeuty albo do jakiegoś masażysty, kiedy przychodzisz z nim, wiesz, z problemem, nie wiem, boli cię pięta, a na przykład Adam zajmuje ci się, wiesz, w taki, bierze palec i wciska ci na przykład gdzieś w brzuch, tak? No, co jest grane, nie? Albo po prostu, albo igłuje cię gdzieś tam właśnie w wyższych partiach ciała, a później się okazuje, że wszystko, że tak powiem, znikło. Więc jak najbardziej tu się można bardzo zdziwić. Są, tak jak mówisz, jest dużo połączeń mięśniowych, jest dużo jakiejś tam pamięci też mięśniowej, na którą też można pracować, bo oczywiście metody pracy z bólem są różne. Każdy tam fizjoterapeuta oczywiście tam ma swoje, no ale można się zdziwić, że boli jedno, a fizjoterapeuta znęca się nad czymś innym. Tak jest. A czy każdą kontuzję można zdiagnozować? Czy, nie wiem, ty jako fizjoterapeuta czujesz się na tyle silny, aby w 100% przypadków pomóc? Nie, na pewno nie. Chyba, przynajmniej takie jest moje zdanie, chyba nie ma osoby, która pomoże wszystkim, natomiast no, staramy się, żeby to nasza diagnoza była jak najbardziej trafna, celna i pomóc jak największej ilości osób. Natomiast tak się teraz zastanawiam nad tym, czy każdą przyczynę, każdą jakby kontuzję możemy zdiagnozować. Myślę, że nieraz jest to bardzo trudne. Nie biorąc już teraz pod uwagę jakby samego mechanizmu uszkodzenia i samych objawów, niejednokrotnie ustalenie rzeczywiście przyczyny dolegliwości pacjenta jest trudne. Z tego względu, że to, co już troszkę wspomnieliśmy, całe ciało jest jakby jednością i problem, który dotyczy pacjenta, może być zlokalizowany całkowicie gdzie indziej. I to, co wspomniałem troszeczkę też wcześniej, ból wcale nie jest od razu oznaką uszkodzenia. To jest bardzo ważna rzecz, żeby oczywiście diagnozować się, robić badania, próbować znaleźć w badaniach, w jakimkolwiek innym sposobie obrazowym naszego problemu. Natomiast nie zapominajmy o tym, że ból jest bardzo często tylko sygnałem organizmu, że coś się dzieje nie tak, że znajdujemy się w sytuacji zagrażającej nam i on manifestuje to bólem, dyskomfortem, jakkolwiek ten objaw może się pokazywać. Nie oznacza od razu, że my robiąc USG, rezonans, tomograf, od razu znajdziemy tam, bo tam jest, nie wiem, strzelam, guz, tam jest przepuklina, tam jest coś, co jest bezpośrednio, bo no, dając nawet najprostszy przykład, jeśli kazałbym nawet tobie, biegaczowi, przebiec na przykład kilometr w 2 minuty. Nie mam chwilę. I co? A w 2 minuty? W 2 minuty. A nie, no to, okay. To już po I temacie. generalnie wiemy, że praktycznie jest to niewykonalne, ale kiedy zacząłbyś podjął chociaż tą próbę, to po, nie wiem, 100, 200, 500 metrach byś zaprzestał tego i teraz powiedziałbym, Michał, dlaczego przestałeś biec? I ty powiesz, nie wiem, boli mnie noga, nie mam oddechu, nie wiem, boli mnie głowa, wszystko mnie boli. I tak naprawdę robiąc w tym momencie badanie, co powiesz? Gdzie jest problem? No nie ma problemu. Po prostu twoje ciało obciążyłeś do tego stopnia, w którym ono manifestuje w tak niefajny sposób akurat ogólnoustrojowo. Przestań, Michał, to robić. No tak, dobrze mówisz, wiesz, jakby podejście do problemu jakiejkolwiek kontuzji powinno być jakieś właśnie takie całościowe, holistyczne, jakby do całego ciała, bo tak naprawdę jak
każdy, kto walczy z kontuzją, gdzieś później obija się o różnych specjalistów czasami i chyba sam dochodzi do wniosku, że wiesz, że to wszystko jest połączone. To jedna sprawa to może być faktycznie jakaś fizyczna kontuzja, jakieś uszkodzenie. Inna sprawa może to być, nie wiem, złe odżywianie, może to być za mała ilość snu, mogą to być nerwy, tak? Może to wychodzi gdzieś właśnie z kręgosłupa, powiedzmy, z jakiegoś tam odcinka w ogóle niepowiązanego z miejscem bólu. Więc no jakby tych jakby składowych, które się później składają w taką jedną kontuzję, może być mega dużo. I pytanie, nie wiem, jest taka specjalizacja lekarza albo fizjoterapeuty, który obejmie całościowo właśnie taki problem, bo ciężko chyba tak, no bo każdy gdzieś tam musi być w swoim fachu dobry. Tak. No sam gdzieś tam w tej chwili gdzieś z jakąś kontuzją kolana chodzę do różnych specjalistów, między innymi jakby Ada też próbował mnie tutaj ratować i dalej próbuje. Faktycznie na przykład do tej pory na razie nie mam jakby zdiagnozowanego problemu. Jest ból, a nie ma jakby tego problemu zdiagnozowanego i dalej szukam. Był ortopeda, byli fizjoterapeuci różni. Nawet teraz od dietetyka się obiłem, żeby to właśnie jakoś może też żywieniowo poprawić. Więc co byś poradził właśnie takiemu człowiekowi biednemu jak ja, który biega z kojącym kolanem? No, ty akurat świadomości masz bardzo dużo, więc akurat fajnie, że wiesz, że ta składowa tej kontuzji to nie jest tylko sam mechaniczny uraz. Tak, zresztą zapracowany bardzo sowicie. Tak, jestem tego świadomy. Tak, więc to jest jakby to, co powiedziałem na początku, to jest jakby wypadkowa wszystkiego, tak? Dlatego też bardzo często wiele aspektów naszego ciała wpływa na to, że finalnie masz uraz na przykład tej chrząstki, bo można powiedzieć, no chrząstkę rozwaliłem, bo biegłem w górach i nie wiem, doszło do jakiegoś urazu. Natomiast pamiętajmy o tym, że zdolność tej chrząstki do przeniesienia obciążeń, sama mechanika tego stawu była uzależniona od tego, czy na przykład było zregenerowane, jaką masz dietę, jaka była jakość tej chrząstki, która gdzieś tam została obciążona, bo może gdyby twoja chrząstka była bardziej elastyczna, nie uległaby uszkodzeniu, więc jak najbardziej dietetyk, wiele innych aspektów ma na to wpływ, że nasze ciało w czasami właśnie daleko idącym obszarze daje nam objaw, a szukać niejednokrotnie trzeba całkowicie gdzie indziej, a tak naprawdę jest to składowa po trochu każdej. No i właśnie teraz przechodzimy też do tego, co już wcześniej tam troszeczkę wspominałeś, ale też płynnie właśnie przejdziemy do tego, jak minimalizować takie ryzyko uszkodzeń. Wspominałeś właśnie już o odpowiedniej regeneracji, więc już może tego tematu nie poruszymy. Teraz przed chwilą też jakby temat diety nam się przewinął. Co jeszcze robić, żeby zminimalizować to bieganie? Tak pokrótce, dosłownie w punkcikach. No więc jakby pamiętajmy, żeby tą naszą regenerację, tą jakkolwiek nazwać odnowę biologiczną, żeby ją wprowadzić. I to nie jest tak, bo to jest bardzo często tak, że jak już właśnie jest kontuzja, to wtedy rzeczywiście jest, ja już będę robił to. A to jest tak trochę już może nie to, że musztarda po obiedzie, ale rzeczywiście to był proces, który doprowadził do tego, że to się stało. I tak naprawdę, żeby minimalizować te prawdopodobieństwo uszkodzenia i kontuzji, trzeba dbać całościowo. Czyli właśnie jeśli idziemy na trening, no to starajmy się iść na niego wypoczęci, a nie jakoś bardzo przemęczeni. Żeby raczej dbać o tą regularność naszego snu, bo sen jest kluczowy i bym powiedział priorytetowy, jeśli chcemy prawidłowo funkcjonować, bo jest ktoś, kto na przykład nie spał 2 dni, a będzie się czuł bardzo dobrze. No nie, wcale nie trzeba trenować, wcale nie trzeba być gdzieś tam pod dużym obciążeniem, żeby nasze ciało dawało sygnały swojego niezadowolenia, że tak powiem, z obsługi go. Bo sen jest kluczowy i to te 7-8 godzin, no to jest ten czas, który rzeczywiście powinniśmy spędzić w czasie snu. Ja wiem, że są ludzie, którzy po 5 godzinach powiedzą, on jest wypoczęty i tak dalej, ale tak jak jakiś czas temu też czytałem badania, jeśli po 5-6 godzinach czujesz się dobrze i funkcjonujesz dobrze i wydaje ci się, że jest wszystko dobrze, to spanie 7-8 godzin stałoby się, że byłbyś jeszcze bardziej produktywny i wyniki mogły być lepsze. No widzisz, gdzieś kiedyś mi się ubiło uszy, że wiesz, jeżeli chcesz być bogatym milionerem, tak, to milionerzy śpią po tam 4-3 godziny. No a teraz wychodzi na to, że jeżeli chcesz być dobrym biegaczem i zdrowym przede wszystkim, to musisz spać 8 godzin. Wydaje mi się, więc tak. Wybór należy do ciebie. Albo będziesz biegaczem, albo będziesz milionerem. Ale oni po to potrzebują pieniędzy, żeby się później leczyć. No, więc... Tak. No, w sumie tak. Zarabiamy po to, żeby później leczyć kontuzje biegowe. Wiesz, ostatnio też przeczytałem w internecie, że
taką statystykę, że 79% biegaczy przynajmniej raz w roku cierpi z powodu kontuzji związanej z bieganiem, więc no, mogłoby się to zgadzać, bo mamy dużo znajomych i każdy gdzieś tam zawsze coś mu w ciągu roku dolega. A wśród nas biegaczy jest jakaś grupa, która jest bardziej narażona na te kontuzje od innych? Oprócz, może jakby już abstrahując do tych kwestii minimalizowania ryzyka tych kontuzji. No, wydaje mi się, że osoby, które no, poza pracą mają, nawet jeśli ktoś biega i gdzieś tam stara się dbać o to, to jednak no, dla biegaczy amatorów no, nieodzownym, ważnym elementem obciążenia codziennego no, jest ta nasza praca. Więc osoby, które gdzieś tam mają tą pracę, no nie do końca wpływającą, no niestety tutaj mamy na myśli troszkę tą siedzący tryb pracy, no bo wiele godzin w jednej pozycji dla naszych mięśni no nie jest to dobre. To nie jest tak, że siedzenie jest złe. Siedzenie, jak każda inna rzecz, potrafi być lepsze bądź gorsze, ale każda rzecz w nadmiarze będzie niekorzystna. A no niestety... Poza tym, jak mamy tam pracę siedzącą, to też każdemu się obiło uszy na pewno, że powinniśmy tam raz na godzinę sobie wstać, przyciągnąć się, rozciągnąć kręgosłup i oczywiście 99% ludzi tego nie robi. Tak, 90% to wie, ale tak nikt tego nie stosuje i tak, no bo znowu działanie, nasze działania są wielopłaszczyznowe. Te wstanie od biurka nie tylko jest po to, aby zmienić układ napięć, bo tak naprawdę siedzenie można siedzieć nawet zgarbionym, prostym. Ważne, żeby zmieniać troszeczkę ten układ napięć tego naszego ciała, a nie jak często zalegamy przy tym komputerze, jak słyszę od pacjentów, no ja wiem, że miałem, ale jak zacząłem pracować to 6 godzin, już później się orientowałem, siedzę, więc tak naprawdę siedzenie fajnie jest zmieniać tą pozycję, zmieniać układ napięć, nawet pewne próby gdzieś tam, że ktoś próbuje siedzieć na piłce i tak dalej. No niestety to okazało się, że pacjenci siedzą krzywo na piłce i też siedzą 7 godzin krzywo na piłce. Co z osobami otyłymi? Ja gdzieś też dotarłem do takich statystyk, że pewne źródła właśnie mówią o tym, że bieganie powinno odpuścić osoby, które mają BMI tam powyżej 25, wskaźnik BMI. No i że ten właśnie drugi stopień otyłości wykazuje się jako zwiększone zagrożenie kontuzjami dla biegacza. No gdzieś jakby to jest logiczne, tak? No bo mamy większy ciężar na sobie i większe obciążenia na Dokładnie stopę, na tak. wszystko, tak? Dokładnie tak. No tutaj tak naprawdę to są troszeczkę kalosze trenera motorycznego, trenerów personalnych. Indywidualna kwestia, czy przy na przykład tego pacjenta przy 100 kg on już może biegać, ale jeszcze ma 120, bo jest szkoła, która mówi, że na przykład nie biegać do ciężaru powyżej powiedzmy 100 kg, bo później stawy są mniej bądź bardziej uszkadzane, że najpierw trzeba zgubić troszkę tej masy tłuszczowej do tych 100 kg na rowerze na przykład, a później dopiero wchodzimy w obciążenie gdzieś tam biegowe i tak dalej. Tak jak mówię, to tak jak dietetyka i właśnie trenerska i cały aspekt są bardzo szerokie tematy, więc nie chciałbym tutaj wchodzić w czyjeś buty i doradzać, co tu jest najlepsze, bo myślę, że to jest tak jak w przypadku pracy mojej fizjoterapii, jest to bardzo indywidualna kwestia. Natomiast wydaje mi się, że osoba, która ma nadmiar tkanki tłuszczowej, musimy pamiętać, że ona bardzo często ma bardzo mocny gorset mięśniowy, no bo mówmy się to, co powiedziałeś, jeśli ty byś nagle na swoje plecy musiał nosić dziennie 40 kg więcej, no to jasne, że jest to w ryzyko powstawania kontuzji, no ale jednak ten twój gorset mięśniowy musi pracować zdecydowanie mocniej. No dokładnie, wiesz co, ja tak podsumowując jakby tą część, jeżeli chodzi o powstawanie kontuzji i co robić, żeby te kontuzje nie powstawały, to ja bym tutaj wymienił 4 takie właśnie największe aspekty, które prowadzą do kontuzji i to jest brak regeneracji, zły plan treningowy albo po prostu złe przeprowadzanie treningów, brak treningów uzupełniających lub i rozgrzewających i przede wszystkim niesłuchanie własnego ciała. Bo chyba to też jest najważniejsze, tak? Jeżeli zaczynam biegać i jakikolwiek bym nie był, czy mam to BMI dobre, czy większe, czy jestem starszy, czy młodszy, jeżeli organizm wysyła ci sygnały, człowieku, coś cię boli, nie biegaj, to wiesz, to jest powinna pierwsza mała czerwona lampeczka zapalić. To o czym mówimy, nie? tak? Nie? Ból, który jest często wywołany tylko tym, że robisz coś, co może doprowadzić.
Dobrze, a teraz, bo już czas nas troszeczkę goni, Adam teraz już w żołnierskich słowach. No i co, no mamy kontuzję, jednak nie posłuchaliśmy tego swojego ciała, harpaganiliśmy po biegowych ścieżkach, tak jak większość z nas to robi, niestety. Mam kontuzję, boli. Co zrobić? Jakie pierwsze kroki? Czy od razu udajemy się, nie wiem, do lekarza, do fizjoterapeuty? Oczywiście ty pewnie poradzisz fizjoterapeutę, bo sam jesteś fizjoterapeutą i to jest jak najbardziej moim zdaniem słuszny kierunek. Z ewidentnymi kontuzjami, no wiadomo, jeżeli to jest jakaś ewidentna kontuzja, gdzie jest złamanie, gdzie jest coś poważnego, no to wiadomo, że to trzeba iść do lekarza, do ortopedy lub do innego specjalisty. Co zrobić? Mam kontuzję i co? No właśnie to, co sam już właśnie słusznie powiedziałeś, wszystko zależy od mechanizmu. Jeśli rzeczywiście będzie to kontuzja typu właśnie przewróciłem się, gdzieś tam biegłem, doznałem urazu, nie wiem, zaraz od razu jest jeszcze często jakiś charakterystyczny odgłos z naszego ciała, od razu pojawia się niesamowity ból, ograniczenie ruchomości, nie wiem, obrzęk i tak dalej, nie jesteśmy w stanie kontynuować biegu, no to jasne, że to jest coś, co prawdopodobnie zostało uszkodzone i tutaj akurat w pierwszym rzucie to nie właśnie fizjoterapeuta, ale teraz lekarz. Lekarz, badanie dokładnie obrazowe, czy będzie to USG, czy będzie to tomograf, rezonans, to wszystko w zależności od tego, co gdzieś będziemy podejrzewać. No więc najpierw dobrze zobaczmy, co to jest, a później dopiero gdzieś tam wdróżmy jakieś leczenie czy jakiekolwiek działania. Zostawiając oczywiście aspekt zabiegów operacyjnych, który niestety teraz bardzo często jest jakby rzucany na pierwszy tor, troszkę w drugiej kolejności. Natomiast jeśli mamy kontuzję, bym powiedział, no nie tak gwałtowną, nie wynikającą z tak dużego mechanicznego uszkodzenia, co właśnie jest tak jak twoja, czyli biegłeś, gdzieś tam czujesz ból w kolanie, dobiegłeś do domu i 2 dni później jeszcze znowu sobie pobiegłeś no i tak dalej. I tak przez następne parę lat. Tak, więc to jest raczej, tak, więc to jest troszeczkę, no wiadomo, że tam gdybyś miał jakąś poważny uraz i uszkodzenie, to twój organizm by ci szybciej jakby dał znak i jakąś zmanifestował to, że, ale że chce. to jest właśnie takie podsumowanie, że też nie każdy ból, nie każda jakaś tam kontuzja, to nie panikujmy od razu, tylko oczywiście, to właśnie tak. na spokojnie, najpierw poobserwujmy się, ewentualnie właśnie niekoniecznie od razu musimy udawać się na jakieś tam do poważnego lekarza, pójdźmy do znajomego fizjoterapeuty czy polecanego, tak, który cię podotyka, spróbuje ci to zdiagnozować i bardzo często ja tak samo byłem już spanikowany, matko bosko, już nie będę biegał, nie? Co to koniec biegania, tak. Kupuję sobie fotel i przestaję, po czym pewnie 1-2 wizyty u chociażby Adama czy u innego fizjoterapeuty, bądź nawet u masażysty tylko, który rozmasuje ci odpowiednie mięśnie, kręgosłup, powoduje, że nagle jest cudowne ozdrowienie i wracamy na ścieżki biegowe. Dobra, to może jeszcze coś z twojego podwórka. Rehabilitacja. Jakie są, nie wiem, jakie sposoby są rehabilitacji, jakie najczęściej ty może stosujesz na właśnie stricte właśnie kontuzje biegaczy i jakby... No więc znowu, wszystko zależy od mechanizmu. Jeśli jest to ewidentne uszkodzenie, na przykład jak ostatnio u biegaczki było naderwanie mięśnia brzuchatego, no to tutaj niestety cudów nie zrobimy. Musi się po prostu fizycznie ta tkanka zagoić, więc wtedy niestety wstrzemięźliwość ruchowa. Natomiast z drugiej strony to nie jest też tak, że siedzimy, nic nie robimy i czekamy na to, żeby nam się ta noga zagoiła, bo możemy przyspieszyć gojenie przez poprawę generalnie funkcjonowania naszego ciała, czyli właśnie zwiększyć na przykład ilość tego snu, poprawić żywność, którą się odżywiamy, poprawić miejsce, które uległo gdzieś tam urazowi, poprawiając krążenie. Pamiętajmy, że krew jest naszym magicznym środkiem, który zapewnia nam substancje odżywcze i wszystkie inne środki budulcowe, które nam są potrzebne, żeby tą kontuzję szybciej, że tak powiem, się jej pozbyć. Więc czy to będą kąpiele ciepłą wodą, czy poprawy jakieś termiczne, jak najbardziej tak. Można to w odpowiedni sposób wprowadzać, żeby ten proces regeneracji w odpowiedni sposób przyspieszyć. Natomiast no, jeśli są to raczej urazy niezwiązane z samym fizycznym uszkodzeniem struktury, no to oczywiście znów aspekt regeneracji, odżywienia jest ważny, natomiast no, wszystko zależy od tego, której struktury dotyczy i wtedy trzeba sprowadzić działania, które dadzą organizmowi możliwość przywrócenia odpowiedniej
pracy mechaniki w danym obrębie. A co Adaś z głową, z nastawieniem psychicznym do kontuzji? Czy fizjoterapeuta jest czasem, pewnie za każdym razem nawet, psychologiem po troszku? Kurczę, troszkę tak i raczej my musimy być nieraz takim właśnie niestety wiadrem zimnym wody, której niestety nie zawsze pacjenci chcą, no bo bardzo często po różnego rodzaju urazach wiele osób idzie najpierw do lekarzy, robi badanie, i tam wyszło na przykład właśnie uszkodzenie na przykład jakiejś łąkotki albo cokolwiek innego. No i rzeczywiście wtedy pacjent jest mocno zdeterminowany, no wyszło w badaniu, mam uszkodzenie, to muszę to naprawić. Podczas gdy tak naprawdę odwieczna zasada, którą akurat ja stosuję, jest leczmy pacjenta, nie wynik badania, bo może się okazać, że pacjent ten uraz może być całkowicie niezwiązany z tym, co realnie jest przyczyną dolegliwości pacjenta, bo nieraz już miałem pacjentów, którzy przychodzili z bólem kolana, robili badanie, się okazuje, że uszkodzenie łąkotki było przestarzałe już, a oni z tym wiążą jakieś dolegliwości, albo wręcz odwrotnie. Pacjenci mieli zdiagnozowano już w badaniu uszkodzenie łąkotki, po czym jak się okazało po odpowiedniej terapii, po wywiadzie, po badaniu, okazało się, że przyczyną dolegliwości jest nie do końca to, co pacjent zgłasza, no bo mówmy się, że każdy z nas terapeutów, fizjoterapeutów bez znaczenia tutaj ma taki zakres wiedzy, że patrząc na badanie mniej więcej wie i wyciąga wnioski, co powinno albo jakie objawy powinna ta uszkodzona struktura w kolanie dać u pacjenta. Podczas gdy pacjent zgłasza całkowicie jakby inny charakter bólu, inną lokalizację. Dokładnie, czyli po prostu nie ma sytuacji beznadziejnych, po prostu trzeba nastawić się pozytywnie, tak. Posłuchać trochę własnego ciała, trochę fizjoterapeuty, trochę lekarza i nie załamywać się. Niestety czas nam na tej miłej pogawędce bardzo szybko leci, więc ostatnie takie dwa szybkie, króciutkie pytania w żołnierskich słowach. Powiedz mi, miałeś jakieś nietypowe kontuzje? Spotkałeś się z jakimiś nietypowymi kontuzjami, który przychodzi ci biegacz i mówi, że nie wiem, głowa go boli na przykład od biegania. Nie wiem, coś takiego nietypowego zdarzyło ci się, czy nie? Miałem kontuzje troszeczkę nieadekwatne do tego, co bym podejrzewał. Bo na przykład u młodych osób 24-5 lat było zmęczeniowe złamanie szyjki kości udowej, tak? Co się później okazało, że to był problem troszeczkę metaboliczny. Ale u biegacza, tak? U biegacza, tak. Aktywnego człowieka. No, tak, no to dokładnie tam tak. się to, no. Więc dokładnie, no tam później akurat rzeczywiście bezpośrednią przyczyną, że to złamanie nastąpiło, można by powiedzieć, no tak, bo biegło, ale tak naprawdę przyczyną było to, że była troszeczkę zaburzona tam gospodarka elektrolitowa, no i tym było nieprawidłowe odżywienie, przez co struktury kości były za słabe na przenoszenie obciążeń, no i się złamały. No dziwniejsze było, gdyby to była osoba, która nie uprawia sportu na przykład. Chyba, że za szybko wstała z kanapy na przykład, nie było przeciążeniowe złamanie. Tak. I ostatnie pytanie rozróżniające, powiedz mi, kolagen na stawy, czyli na przykład na kolana, bo akurat właśnie jestem w tym temacie. Tak. Czy to jest ratunek i faktycznie pomaga, czy to bardziej jest mit i placebo? Jakie jest twoje zdanie? Wiem, że może nie zajmujesz się suplementacją aż tak bardzo, no ale jednak brać czy nie brać? To jest pytanie. No więc ja uważam, że inaczej, kolagen raczej nam nie powinien zaszkodzić. Czy on pomoże? Nie pamiętam ile dokładnie, natomiast pamiętam, że ta substancja kolagenu, którą my zażywamy w tabletkach, to musi być oczywiście systematycznie, bardzo długo obrana, bo tak naprawdę tylko procent tego, co my przyjmujemy, trafia realnie do tej naszej chrząstki czy stawu, gdzie tam chcemy ją dostarczyć. Bardziej jeśli już poszedłbym, powiedzmy, jakieś zastrzyki kolagenowe bezpośrednio do stawu i tak dalej. Natomiast opinii wśród pacjentów są różne. Jedni powiedzą bardzo fajnie, drugi w ogóle nie poczuł różnicy. Wydaje mi się, że tak naprawdę troszkę tu jest też ten efekt placebo, że jednak dostałem kolagen, to powinno być lepiej. I czuję, że jest lepiej. Nie każdy kojarzy to trudne słowo placebo, to od razu mówimy. Jeżeli myślisz, że coś pomaga, to pomaga. I tym miłym akcentem powoli kończymy ten odcinek o kontuzjach. Jeszcze może wrzucę takiego na koniec suchara.
że kiedy zaczniecie biegać, to zaczniecie poznawać bardzo dużo nowych ludzi, na przykład ratowników medycznych. I tym sucharem kończymy, bo Adam oczywiście jest ratownikiem medycznym między innymi. Adam, dzięki za wyjaśnienie nam tu paru spraw odnośnie kontuzji. Oby nas jak najmniej te kontuzje dopadały, obyśmy się jak najmniej widzieli w Twoim gabinecie, a jak najwięcej na ścieżkach startowych, chociaż daleko mi oczywiście do Twojego tempa, więc pewnie bym Cię musiał gonić na hulajnodze elektrycznej. Dzięki wielkie raz jeszcze i bardzo. Do znowu. Trzymaj się. Czas podsumować te kontuzjogenne pogawędki z Adamem. Po pierwsze, kontuzję każdy z nas biegaczy miał, ma lub mieć będzie. Po drugie, lepiej zapobiegać niż leczyć. Nie zapominajcie o regeneracji. Po trzecie, nie każda kontuzja jest taka straszna, jaką wygląda. Po czwarte, tylko spokój nas uratuje. Nie panikować, tylko diagnozować. Po piąte, często przyczyna kontuzji leży w całkiem innym miejscu niż sam ból. I po szóste i ostatnie, fizjo, ortopeda, dietetyk, trener personalny to fajni ludzie i warto się ich słuchać. Trzymajcie się zdrowo i bezkontuzyjnie. Do następnego odcinka Luźnych w Roku. Cześć!